Dzień dobry moi kochani widzowie, witam się z Wami serdecznie, witam tych, którzy mnie oglądali, którzy mnie znają, jak i tych, którzy pierwszy raz są na moim kanale. A widok jaki mam nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem, dlatego że wynajmując to mieszkanie wiedziałem, że będę mógł podziwiać i oglądać co rano tą piękną panoramę. Pierwotnie plan był taki, że miałem wynająć mieszkanie w Katanii, natomiast no, wiecie, lot był tak późno, że nie chciałem po nocy chodzić, szukać tutaj miejsca parkingowego i włóczyć się po mieście z całą tutaj moją familią. Inna sprawa, że ceny mieszkań w Katanii w tym okresie, w którym ja jestem w tej chwili, czyli w lutym, bardzo drogie były. Natomiast komfort, który oferowały, no nijak się miał do ceny, więc oddaliłem się, że tak powiem, od miasta około 40 minut. Dla mnie to nie był żaden problem, bo ja i tak mam zaplanowane tutaj zwiedzanie całej wyspy. Jestem do piątku tutaj w okolicach Katanii. Chciałbym zwiedzić Messynę, Taorminę, Tajnię samą. Natomiast w piątek na kilka dni wyruszam tutaj w stronę Palermo. Tam też chciałbym zwiedzić trochę, że tak powiem, okolicy. Generalnie Włochy nigdy nie były tutaj jakoś w takich moich najbliższych planach. Natomiast Sycylia dosyć mocno mnie tutaj zaintrygowała. Trochę poczytałem tutaj o tej wyspie i myślę, że warto by było tutaj trochę ją poeksplorować i zobaczyć, co ciekawego nam ma do zaoferowania. Jest 8:15 rano, jest dosyć wcześniej, nie będę budził jeszcze tutaj mojej familiady, niech sobie trochę pośpią, bo wczoraj wróciliśmy bardzo późno, przyjechaliśmy do mieszkania bardzo późno. A to wszystko miało związek z tym, że przylecieliśmy tutaj do Katanii o godzinie 23:00. Potem nam się chwilę zeszło z odbiorem bagażu, jednak najwięcej czasu nam tutaj zeszło na wypożyczenie samochodu, ponieważ pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że było, nie wiem, 7-8 osób przede mną w wypożyczalni do wynajęcia samochodu. No ale w końcu, jak się dobiłem tutaj do okienka, zacząłem załatwiać tutaj mój samochód. Poszło w miarę sprawnie, natomiast znowu popełniłem błąd, jeśli chodzi o ubezpieczenie, dlatego że wynajmując przez Booking samochód, wziąłem pełne ubezpieczenie z Bookingu. Natomiast tutaj powiedzieli mi, że jeśli samochód mi ukradną, jeżeli będzie jakiś wypadek z moim tutaj, że tak powiem, udziałem, jeżeli cokolwiek zadrapanie, cokolwiek się wydarzy z tym samochodem, ja za to wszystko płacę, oni obciążają moją kartę, natomiast ja potem sobie mogę się ubiegać od firmy, w której ubezpieczyłem, o zwrot kosztów. A wiecie, jak z tymi ubezpieczalniami jest, zawsze jest jakiś problem, zawsze gdzieś próbują znaleźć jakiś haczyk, żeby tylko nie wypłacić te pieniądze, więc no, tak naprawdę zapłaciłem drugi raz za ubezpieczenie tutaj w firmie wynajmującej. To jest jakieś 230 € mi wyszło ubezpieczenie za takie full, od kradzieży, od wszystkiego. Od wszystkiego mi wyszło 230 €. Bardzo dużo. Cieszyłem się, że wynająłem samochód za 250 zł, natomiast dowalili mi na ubezpieczeniu. No i dodatkowo jeszcze zapłaciłem ubezpieczenie z Bookingu, więc interes życia. No ale nic, nie będę się tutaj użalać, nie będę zaczynał odcinka od narzekania, bo no, w ten sposób Was nie zachęcę do tego, żebyście oglądali dalej ten odcinek i kolejne odcinki z serii tutaj, że tak powiem, moich przygód na Sycylii. Dobra, widzę, że jakieś poruszenie na chacie jest. Zaczęła tutaj moja rodzinka chyba już wstawać, więc czas się pakować i ruszać w miasto. Słoneczko już też powoli się przebija. No i mówię, mimo tego, że poszliśmy wczoraj o 1:30 spać, bo o tej godzinie dopiero dotarliśmy tutaj na miejsce, to myślę, że szkoda dnia i trzeba ruszyć na podbój tej pięknej wyspy.
Zatrzymałem się po drodze tutaj na takim fajnym, klimatycznym boisku w drodze do tego pomnika Madonna della Mater. Natomiast niestety nie mogę tutaj podjechać do tego posągu. Będę musiał go od strony miasta nagrać. Może uda mi się nawet dronem tutaj podlecieć, to będziecie mieć lepszy, szerszy obraz tego miejsca. A póki co nagrywam fajne, klimatyczne boisko. Tu jest wszędzie strefa wojskowa, więc bramy są pozamykane. No i niestety pod sam pomnik nie da się dojechać, natomiast mapa Google'a pokazywała, że jest taka możliwość. No nic, jedziemy dalej. To jest to oto boisko, a na końcu stoi mój Fiacik Panda, który muszę dzisiaj niestety wymienić, bo dwie walizki niestety do tego samochodu nie wchodzą i wypożyczalnia zobligowała się, żeby mi tutaj ten samochód wymienić. Taki to oto pojemny samochodzik. Obecnie znajduję się w pięknym porcie w Messynie. Jest to trzecie co do wielkości ludności miasto na Sycylii. Jednym z charakterystycznych tutaj elementów krajobrazu, który widzicie za mną, jest fontanna Neptuna, która została stworzona w 1557 roku przez jednego z uczniów Michała Anioła. A uczeń ten nazywał się Giovanni Angelo Montorsoli. Messyna też zasłynęła takim niezbyt przyjemnym tutaj wydarzeniem, bo było to pierwsze miasto w Europie, w którym pojawiła się dżuma, a miało to miejsce w 1347 roku. A z tyłu na tle tej pięknej kamienicy, tak jak widzicie, znajduje się przy samej głównej ulicy Teatr Vittorio Emanuele, który został stworzony w XIX wieku na cześć królowej Elżbiety. Coś tam się dzieje, jakieś wydarzenia widzę w lutym są zaplanowane, plakaty wiszą, natomiast wejść do środka w tej chwili nie możemy. No i nic trudno, sam wygląd tego teatru, sam budynek musi nacieszyć nasze oko. Dosłownie kilka minut stąd, tam w oddali, znajduje się Teatr Vittorio Emanuele, a tutaj mamy Palazzo Zanca, w którym w tej chwili mieści się ratusz miejski. Przepiękny plac, przepiękne miejsce do spaceru i jakże niedaleko od tego miejsca, w którym dosłownie kilka minut temu byliśmy. Gorąco polecam. Plus te kurcze kamieniczki w tle, które naprawdę robią świetną robotę, świetne tło. No człowiek się czuje, jakby się przeniósł centralnie w czasie do epoki barokowej. Tutaj dosłownie naprzeciwko tego ratusza mamy taki mały park, mały plac z pomnikiem jakiś, wydaje mi się, że to jacyś też tutaj wyzwoliciele, bohaterowie. Jakiś pomnik ku pamięci osób, które się zasłużyły dla miasta. Ale powiem Wam, co najlepsze, to jest to, że pogoda mi się trafia luksusowa. Z dnia na dzień obserwowałem prognozy pogody i byłem taki trochę podłamany, bo prawie cały tydzień miało padać. Potem tak się fajnie zmieniło, że akurat chyba tam, gdzie będę, w tych miejscach, w których będę zwiedzał, to nie będzie padało, albo będzie padało zaraz jak wyjadę z tych miejsc. Naprawdę ktoś czuwa nade mną jakaś opatrzność, bo pozwala mi tutaj rozwinąć tutaj swoje vlogowe pierdółki, jak to się mówi. Powiem Wam, najlepsze jest w tym wszystkim to, że uwielbiam taki czas, gdy mam możliwość odwiedzenia w zimę kraju, w którym jest mniej więcej te 18-20 stopni, żeby móc swobodnie zwiedzić, bo w lato to nie ma szans przy 40 stopniach sobie tak podróżować i spędzać czas w taki sposób, jak lubię, plus nagrywać vlogi, a zima jest właśnie takim odpowiednim czasem, żeby odwiedzić takie miejsce jak to. No i nie wspomnę już o cenach, bo ceny są
podobne albo nawet tańsze, jeśli chodzi o wypoczynek w Polsce, w polskich górach. Od dawna już nie jeżdżę w polskie góry i jest mi z tym dobrze. Ja generalnie nie jeżdżę ani na nartach, ani na snowboardzie. Kiedyś próbowałem na jednym i na drugim. Średnio to wychodziło. Poza tym nie lubię zimna, nie lubię zimy. Wolę uciekać, jeżeli mam taką możliwość, od takich temperatur i od takiej pogody. A wiecie, jechać w góry tylko po to, żeby wydać pieniądze na jedzenie, na picie i przewalać się z kąta w kąt, to nie ma sensu. Dla mnie nie ma sensu. Ja wybrałem inny kierunek. A wracając do ratusza, powiem Wam jeszcze o jednej rzeczy, że jest to jeden z takich budynków, w których remont trwa nieskończenie długo. Był ten budynek odrestaurowany w 1914 roku i prawie 10 lat trwał remont. My to znamy chyba skądś, te wieczne remonty. Taka to natura tutaj polskich robotników, ale widzę, że włoskich także. Obecnie znajduję się kawałek dalej od ratusza i od Teatro Vittorio Emanuele. Znajduję się na Piazza Duomo przy katedrze Duomo. Jest to katedra z XII wieku, gdzie znajduje się grobowiec króla Konrada IV z XVIII wieku. Najlepiej pod tą katedrą być o 12 w południe, jak dzwon wybije godziną 12, 12 razy zabije tutaj na tej wieżyczce, zaczyna się cały pokaz i całe show przy tej katedrze. Pierwszy wychodzi lew, który rycząc wymachuje flagą. Po lwie wbija kogut, który macha głową 3 razy i trzepocze skrzydłami, a po bokach koguta znajdują się 2 kobiety, Clarenza i Diana, które są symbolem tutaj 2 kobiet, które sprzeciwiły się atakowi wojsk antygawejskich. Tak jak Wam pokazałem, katedra Duomo na szybko tutaj odwiedzona, dosyć pusto, mało turystów, fajnie się zwiedzało, chociaż katedra zamknięta. Takie moje pierwsze odczucie, jeśli chodzi o miasto Messyna. Myślałem, że jest trochę mniejsze, bardziej kameralne. Jest to dosyć spore miasto leżące tutaj u Zatoki Messyńskiej, które oddziela Sycylię od Kalabrii. Tam jest w linii prostej bodajże 3 km tylko chyba tutaj drogą morską. Z tego co pamiętam, to miasto dwukrotnie podnosiło się z kolan po dosyć mocnych uderzeniach. W 1908 roku po trzęsieniu ziemi musiało powstać, że tak powiem, z kolan i w 1943 po bombardowaniu. Jedną z ostatnich atrakcji, które postanowiłem zwiedzić w Messynie, jest kościół Chiesa di Santissima Annunziata del Catalani. Jest to kościół z XIII wieku, na którym, jak widzicie, widać wpływ kultury normańsko-arabskiej. Z takich ciekawostek powiem Wam, że jest to jeden z nielicznych obiektów w Messynie, który przetrwał trzęsienie ziemi z 1908 roku.
A ponadto powiem Wam, że zwiedzając ten obiekt, który jest dość surowy, ale ciekawy, natknąłem się na taką szopkę, nie szopkę, która przedstawiała jakiś fragment życia, przypuszczam, lokalnych mieszkańców dawno temu. Nie była to taka szopka, wiecie, typowa dla nas chrześcijan z narodzin Jezusa Chrystusa, natomiast i tak była ciekawa i warta zobaczenia. Powiem Wam, że tak jak to było wszystko utrwalone, te szczegóły, te kolory, ten ruch, niby te figurki, wiecie, były nieruchome, ale było to tak wszystko przedstawione, tak było ukształtowane, że wydawało ci się, że patrzysz na taki jakby mały film w małej scenerii, taki teatrzyk, chociaż nic się nie ruszało. No to nawet nie wiem, jak to wytłumaczyć, nie wiem, czy to głupio trochę nie zabrzmiało, ale naprawdę było to świetnie zrobione. Polecam Wam, jak będziecie w Messynie, wstąpcie do tego obiektu. Jest on niepozorny, a naprawdę ciekawy. A przed nami, tak jak widzicie, kościół Chiesa del Carmine, który jest dość charakterystyczny. I na górze ma ośmiokątną kopułę. Jest to kościół z początków XX wieku. Bardzo ciekawie się zwiedza Messynę, bo co krok to jest taki oto obiekt, który no, ciężko ominąć, ciężko nie przystanąć i nie nagrać, nie powiedzieć chociaż dwóch słów o takim miejscu. Generalnie myślałem, że wpadnę do Messyny i zwiedzę ją w 2-3 godziny, a powiem Wam szczerze, że w tej chwili mija, no myślę, że dobre 3 godziny, a ja nawet chyba nie jestem w połowie tych miejsc, których chciałem odwiedzić, mimo tego, że w miarę szybko znajduję miejsce do zaparkowania, mało ludzi, fajnie się zwiedza. Natomiast każdy punkt, każde miejsce wymaga tego, żeby chwilę przystanąć, bo powiem Wam, że jak się zatrzymam, to szkoda mi odjeżdżać, bo jeszcze bym poszedł z tej strony, tu zobaczył, tam zobaczył i ten czas tak właśnie ucieka. Tutaj jeszcze kawałek widać ściany kościoła Tempio Votivo di Cristo Re, nad którym latałem dronem, a naprzeciwko tego kościoła, czekajcie, zdejmę ten kaptur, bluzę, trzeba poudawać, że jest nadal ciepło, chociaż dzisiaj było fajnie, bo było prawie 19 stopni, więc słońcu było trochę więcej. Teraz już jesteśmy bliżej wieczora, więc wiadomo, jest trochę chłodniej. Za mną, za plecami widzimy tutaj część Włoch, tą kontynentalną, a dokładnie Kalabrię. I jeszcze krótki widok na Zatokę Messyńską. Chyba jeszcze jeden punkt odwiedzę, tam gdzie są te takie pylony elektryczne, pylony messyńskie bodajże się nazywają. Nie wiem, tam jeszcze chciałbym pojechać zobaczyć. To jeszcze chciałbym dzisiaj dla Was nagrać i potem wrócę nie do domu, ale muszę wrócić, cofnąć się jeszcze do Catanii, do wypożyczalni samochodów. Muszę go dzisiaj wymienić, dlatego że wczoraj tak warunkowo dostałem ten samochód. Mam 2 walizki duże, które nie mieszczą się i w 4 osoby z 2 walizkami jest problem. 2 osoby nie mają jak usiąść. Więc z wypożyczalni gość powiedział, że mi wymieni w tej samej cenie, da mi jakiś większy samochód, no ale muszę się wrócić, poświęcić te 45 minut, bo z tego miejsca, gdzie
mieszkam, tak jak Wam mówiłem, mam 45 minut do Katajni, ale to nie ma tego złego, bo w tej chwili jest fiesta, w tej chwili też nigdzie nie usiądę, wszystko jest pozamykane, więc akurat prawie godzinkę drogi będę miał tutaj, nie, więcej, 40 minut to ja będę miał do tego miejsca, gdzie mieszkam, stąd, plus 40 minut jeszcze, no to prawie mam 80 minut, to będzie zaraz półtorej godziny, jak mam do przejechania. No ale to akurat oddam samochód i pójdę sobie coś zjem i podzwiedzam jeszcze Katajnię, więc na pewno jeszcze coś będę nagrywał. A póki co przemieszczę się do tego ostatniego punktu i ruszam w powrotną drogę dalej zwiedzać i załatwić sprawę, która mnie jeszcze czeka tutaj na lotnisku z wymianą samochodu. Jestem już prawie tutaj przy tych pylonach messyńskich, czyli wiecie, to są takie dwa duże słupy. Jeden stoi po stronie tutaj sycylijskiej, drugi stoi po stronie kalabryjskiej i między tymi słupami jest przeciągnięty drut, który doprowadza prąd, przypuszczam, że do części wyspy. Zatrzymałem się tylko na chwilę tutaj przy owocach. Chcę kupić coś dobrego, jakiś dobry owoc, dobre warzywo i lecę dalej na kolejną atrakcję. Co prawda liczyłem na bardziej egzotyczne owoce. Chciałem kupić jakiś smoczy owoc czy coś w tym stylu, ale nie widzę. Kupiłem parę podstawowych warzyw, parę owoców, ale widzę, że wino jest własnoręcznej roboty. Jeszcze się zapytam. This is the homemade wine? Homemade? 4 euro. Ale homemade? Vino. Local. Local. Okay, so I take it. Is that good? Bon appetit? Good? Grazie. Arrivederci. Thank you, bye. Słuchajcie, tak jak mówiłem, owoców i warzyw to nie za bogato, ale taką butlę domowego wina udało mi się kupić na bazarku. Lokalne wino, mówił, że dobre, więc sprawdzimy, no. Nie ma innego wyjścia. Dzisiaj wieczorem trzeba zrobić sobie kolację po włosku. Na ostatniej prostej do tych pylonów messyńskich, pomijając ten bazarek po drodze i te moje zakupy, natknąłem się na takie łowisko. Nie wiem dokładnie, co tutaj można z tej wody wyjąć, ale jedno co wiem, to wiem, że Sycylia słynie z łowisk tuńczyka, sardynek, miecznika i sardeli. Natomiast nie do końca się znam na tym, czy akurat tutaj to pływa. No nic, lecimy dalej i nie zamulam. Powiem Wam, że całkiem fajnie to wygląda. Na rogu trzech takich typków po lat 70 czytają gazety, tak jakby przygotowali się do jakiegoś skoku. Kojarzy mi się od razu to z jakimś gangiem Olsena, czy z tego typu filmami za moich czasów. Być może to są jacyś starzy potomkowie tej znanej sycylijskiej organizacji, a może po prostu zwykli mieszkańcy, którzy tak spędzają swoje życie na emeryturce, ale klimat jest mocny. Klimat jest mocny. Jestem tutaj, za mną widać te pylony. Jestem już tutaj na miejscu. Natomiast co ciekawe, nie widać za bardzo drutów pomiędzy tymi dwoma słupami. Nie wiem, czy one jeszcze właśnie działają, bo jak ten prąd jest przerzucony. Być może kiedyś to działało, bo powstały one w 1957 roku, więc już jakiś czas minął od powstania tych słupów. No i oczywiście wiadomo, że technologia też poszła do przodu, więc być może jakoś po dnie jest spuszczony kabel i tak to wygląda. O, zobaczcie, ta następna ekipa tutaj siedzi, czyta gazetki i tak spędza te zimowe popołudnie. Wchodzę tutaj głębiej w te miasteczko, aczkolwiek żywego ducha nie ma. No ale z drugiej strony wiadomo, jest siesta, więc na diabła mają wychodzić, jak wszystko jest pozamykane. Ale miasto jest trochę creepy, zaraz Wam pokażę.
Czekajcie, przesunę się. O, zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie, jak to wygląda jak po jakiejś epidemii, gdzie tylko zostały samochody, budynki, a ludzi brak. Co ciekawe, patrzcie, taka mała miejscowość, a co chwilę na słupie jakaś kamera wisi, więc może nie do końca jest to taka spokojna miejscowość, jak na pierwszy rzut oka się wydaje. Tu jeszcze zajdziemy do tej zatoczki. Jakieś to wszystko takie poopuszczane, pozapominane. Wpadłem tutaj na chwilę do takiej pizzerii, lodziarni, cukierni i tam dowiedziałem się już na 100%, że te pylony nie działają. Ta technologia poszła już troszeczkę innym torem i już z Kalabrii prąd nie jest ciągnięty. Natomiast jedyne co zostało to właśnie te słupy, które są tutaj taką wizytówką tego Torre Faro. Jest to taki symbol, który sobie Sycylijczycy pozwolili zachować, żeby upamiętnić ten czas, kiedy to byli, można powiedzieć, lekko uzależnieni od tej włoskiej kontynentalnej części. Nie należy też zapominać, że Sycylia jest jednym z 5 autonomicznych regionów Włoch i jednym z 20 regionów tego państwa.